Cześć wszystkim, zapraszam. Idźcie. Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w moim starym domu i dzisiaj zapraszam Was na taką wycieczkę po tym naszym projekcie życia tak naprawdę. Jest nas coraz więcej, więc wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby pokazać Wam wszystko, co udało nam się zrobić, z czego jesteśmy zadowoleni. Nie będziemy ukrywać rzeczy, które są jeszcze niedopracowane, bo wydaje mi się, że dom i generalnie posiadanie domu to jest taka ewolucja, że rzeczy jakby dorastają z nami, musimy zmieniać, dostosowywać do siebie, ale chcemy Wam wszystko dzisiaj pokazać, no i zachęcić Was też do powrotu do tych tematów, które Was zaciekawią, ponieważ wszystko, co pokażemy, możecie odnaleźć w naszych wcześniejszych odcinkach. Jeżeli na coś będziecie mieli ochotę, możecie oczywiście też do nas napisać, gdzieś tam odszukamy Wam odpowiednie treści. Ale nie przedłużając, zapraszam. Może warto byłoby powiedzieć, skąd w ogóle się wzięliśmy w nowym starym domu, ponieważ to też nie była taka prosta sprawa. W pewnym momencie po prostu wyrośliśmy z naszego domu w Katowicach, ale to jest w ogóle temat na zupełnie nową historię, dlaczego wybraliśmy życie w mniejszej miejscowości i opuściliśmy te wszystkie dogodności wynikające z mieszkania w mieście, ale to następnym razem. Generalnie szukaliśmy domu bardzo długo, aż trafiliśmy właśnie na nowy stary dom, który potrzebował mnóstwa miłości i mnóstwa pracy, żeby dostosować go do naszych potrzeb. Więc tak, zacznijmy od parteru. Dom przez te wszystkie lata, ponieważ dom jest z lat 30., przeszedł wiele zmian i my po prostu dołożyliśmy mu kolejną, a w momencie, kiedy go przejmowaliśmy, był podzielony na 2 mieszkania. Na parterze było jedno niezależne mieszkanie i na piętrze było drugie mieszkanie. Poddasze było użytkowe, ale nie było wtedy wykorzystywane na żadne cele, więc zacznijmy od naszego parteru. Komunikacja była, tak jak widzicie, międzymieszkaniowa, a do samego mieszkania wchodziło się tutaj, gdzie obecnie znajduje się nasza łazienka gościnna. Także jeszcze jakiś czas temu, wchodząc do naszej łazienki, napotkalibyście drzwi z toaletą, a za Norbertem w prysznicu znajdowało się przejście do mieszkania, czyli do naszej strefy dziennej, i w amfiladzie przechodziło się do kolejnych pokoi. Chodźcie, pokażę, jak to wygląda teraz. Znajdujemy się właśnie w naszej strefie dziennej, która składa się z części salonu oraz aneksu kuchennego. Powiem Wam, że na samym początku naszego remontu wydawało nam się, że jest to wszystko za małe i niewystarczające dla nas, ale po roku użytkowania, już nawet ponad roku, to nasze zapędy na ewentualną rozbudowę tego domu były w ogóle niepotrzebne i popełnilibyśmy ogromny błąd, gdybyśmy poszli w to, bo była opcja, że rozbudowywalibyśmy się jakby w stronę ogrodu. Natomiast na dzień dzisiejszy powiem Wam, że ten pokój dzienny jest dla naszej 5-osobowej rodziny absolutnie wystarczający. Dużym plusem jest to, że rzeczywiście otworzyliśmy tą kuchnię na ten pokój dzienny. Tu była kiedyś ściana działowa, którą z Norbertem burzyliśmy, wstawialiśmy belkę stalową, która tak naprawdę do końca nie była konieczna, bo to była zwykła cegła na sztorc i to by wszystko, ale wiecie, jak jest ze starymi konstrukcjami, zawsze lepiej mocniej niż za słabo. Co do mebli, no już parę razy wypowiadałam się na ten temat, więc już nie będę Was przynudzać, natomiast jeżeli chodzi o wyspę, to jest super sprawa, dzieli nam fajnie tą przestrzeń, pozostawiając dalej ją połączoną, ale największym atutem naszej kuchni to jest spiżarnia, w której kiedyś znajdowała się łazienka. I jest to taka część nie do końca połączona i nie do końca oddzielona. Ja się czasami śmieję, że to jest taki trochę dziwny twór, bo nie jest to typowa spiżarnia, gdzie macie tylko swoje, wiecie, pozamykane rzeczy i zamykacie i nikt tego nie widzi, ale to jest tak naprawdę taka dosyć płynna część integralna naszej kuchni, której atutem jest to, że jak mam tutaj giga bałagan, jak są goście i wszystko jest nastawione, to jest tutaj, a nie jest na widoku, więc fajna sprawa. Z rzeczy, do których ja na pewno bym się przyczepiła, jakbym zobaczyła to wnętrze po raz pierwszy, to jest ten wielki, niepotrzebnie wielki telewizor, który jest na tej ścianie. Totalnie
przyćmiewający w ogóle, nieproporcjonalnie tutaj pasujący, ale już się tłumaczę. On miał trafić do piwnicy, gdzie, jak wiecie, znaleźć ma taki nasz pokój rozrywki. To miała taka typowa męska jaskinia, wiecie, z piłkarzykami, można obejrzeć mecz, pograć na konsoli, takie sprawy, ale na razie wylądował on tutaj, no bo jeszcze kompletujemy sobie jakby ten sprzęt do piwnicy, a jakby, no, nie za często używamy też tego telewizora, więc jest wciąż tutaj. Jeżeli zastanawiacie się nad jego lokalizacją względem kominka, to powiem wam, że przy naszym bardzo intensywnym użytkowaniu kominka w sezonie zimowym, gdzie codziennie paliliśmy w nim, tak wiecie, na bogato, nic się nie działo, sprawdza się świetnie, telewizor jest cały, zdrowy, funkcjonuje, działa, sprawdzamy od czasu do czasu, nie za często, ale działa, więc absolutnie to nie przeszkadza. Myślę, że jak dobrze pójdzie, wymienimy go kiedyś, jak już dojdziemy do tego etapu, ale tak jak wiecie, no pracy mamy dużo i to wszystko po prostu wymaga czasu, ale jeżeli chodzi o sam rozkład funkcjonalny pomieszczenia, jestem zadowolona. Jestem zadowolona, dobrze się to sprawdza i jak są goście, i jak dzieciaki się bawią, także spoko. Z fajnych rzeczy, którą Norbert wyhaczył na internecie, to są te listwy przypodłogowe, które są wykonane z płytek, ale tutaj ukopana jest ściana, nie przejmujcie się, to wszystko idzie do malowania w tym sezonie letnim. Ta płytka jest zlicowana równo ze ścianą, dzięki czemu nie mamy tu problemu z tym osiadającym kurzem, bo to zawsze przy listwach jest problem, że nawet jak są ładne, zdobione, no to wiecie, to wszystko trzeba czyścić, a my mamy tutaj tych wykuszów, wydupsyników, bo inaczej brzydziej nie powiem, pierdolników. Mamy mnóstwo, więc listew do czyszczenia byłoby sporo, a to jest mega funkcjonalne i zabezpiecza nam ściany przy tym, jak myjemy podłogę, która również jest z gresu drewnopodobnego. Nie wszyscy są fanami w ogóle gresu na podłodze. No nie wszystkim też się podobają konkretnie nasze płytki, ale powiem wam tak, my mieliśmy kiedyś na parterze w starym domu płytki takie imitujące kamień i stwierdziliśmy, że do tego domu pasuje zupełnie coś innego, więc poszliśmy właśnie w takie płytki imitujące starą dechę. I ja jestem zadowolona, a to chyba najważniejsze. Wspominając o tych naszych wszystkich wydupsnikach i tak dalej, możecie zajrzeć do naszego okrąglaka, ale nam się papugi tutaj rozgadały. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo to jest pomieszczenie, które obecnie nie pełni praktycznie żadnej funkcji, oprócz tego, że stoją tutaj kwiaty. Obecnie został tylko tofik, który niestety nie może być wystawiony na dwór, bo no, nie lubi za bardzo wiatru, więc wszystkie pozostałe kwiatki wynieśliśmy, żeby trochę tam je, wiecie, ogarnąć po sezonie zimowym. Ja może powiedz, bo wiele osób może być ciekawych, co się dzieje. A, co się dzieje za mną? Wiecie co? Przedobrzyliśmy z ilością granitu, nie wiem jak to się stało i zostało nam sporo granitu, a kończymy już, odłożyliśmy sobie nawet taką dużą ilość na ewentualne dodatkowe prace, ale wciąż mamy tego na tyle dużo, że sprzedajemy po prostu tą pozostałą kostkę, więc tutaj chłopaki przyjechali od pana, który się zdecydował, żeby od nas tą przynajmniej część tej kostki odkupić. Także, no, ale to jest bardzo dobra rzecz, bo oprócz tego, że zwrócą nam się troszeczkę koszty tego granitu, który nam tutaj zalega, to przede wszystkim trochę uporządkujemy ten nasz ogród i będzie można, wiecie, to jakoś, żeby to wszystko już jakoś wyglądało, nie jak plac budowy. Ale wracając do naszego okrąglaka, to jest pomieszczenie, które zajęło mnóstwo czasu, mnóstwo pieniędzy, mnóstwo środków, mnóstwo nerwów i nie pełni, tak jak wam mówiłam, praktycznie żadnej funkcji, bo jest ono malutkie. Tutaj ściana, jak zerkniecie, chodź żabo, spójrzcie, jak gruba jest tutaj ściana. Mamy oczywiście w to wliczone ocieplenie. Ponad 80 cm. Ponad 80, lekko. Więc tutaj zostaje bardzo mało przestrzeni. Myśleliśmy, żeby tu stawić fotel, żeby można poczytać książkę, ale no jest tyle fajnych miejsc, w których można czytać książkę, więc wydaje mi się, że to po prostu pozostanie idealne miejsce na choinkę. Tak. Nie ma to jak mieć w domu miejsce dedykowane na choinkę.
no okej. No ale jest, więc tylko z tego korzystać. Idziemy dalej. Idziemy. A, jeszcze chciałam, no bo tak, jak już mówimy o tych plusach, czyli tym aneksie, tym spiżarni, to może powiemy to, co nie za bardzo nam tutaj, co? Powiemy? Uwaga. Tu jest nasza mega nieestetyczna szafka. Znaczy nie jest taka mega nieestetyczna, ale jest jeszcze do ogarnięcia i do wymyślenia sposobu, jak to zamaskować. Nasza skrzynka, gdzie znajduje się rozdzielka od podłogówki. Myślimy o tym, żeby zaaranżować to podobnie jak tą ścianę nad kanapą, czyli takimi listwami sztukateryjnymi, żeby po prostu nawiązać do tego. Czyli to byłby taki panel zasłaniający z taką obwódką, ale to jest jeszcze lepszy numer, bo spójrzcie, co tu się wydarzyło. Płytki kładł nam taki polecony pan, z którego pracy jesteśmy generalnie zadowoleni, ale tutaj nam wystrzelił takiego babola, że jak przechodzę tędy, to zamykam oczy, bo najprawdopodobniej ta szafka była wybrzuszona, przez co ta szparka była tutaj niewidoczna. Rozumiecie, wiecie, to było wywalone, po prostu wygięte na zewnątrz i on przyciął nam tak płytki, że tutaj no zrobiła się szpara, gdzie włożę palca. Muszę to po prostu zrobić. To i teraz pytanie, czy to wyrywać i to zrobić. Czy po prostu założyć ten panel. No coś tu musi. Czy wtedy trzeba by wymienić też tą półkę na bardziej wystającą i to taką, jako taką, no coś trzeba z tym zrobić, no więc wiecie jak to jest. Najlepiej zrobić samemu, bo wtedy nie ma, jak coś, no to będzie w sumie wasza wina, ale jesteście na takim etapie, że możecie to sobie sami poprawić, nie no, żartuję, ale no, także mamy Dobra, możecie być już ciekawi, co jest za Basią, więc Basia... Ale to jest taka trochę tajemnica. Nie dobra, pokażę wam. Pokażemy wam cały materiał o tym, jak już będzie gotowy, no wtedy będzie miał więcej sensu, ale zerknijcie. Czekaj Norbert, ja może... Jak widzieliście, ruszyły prace nad naszym tarasem i już jesteśmy na takim etapie, bo ten widok wymaga teraz, zdecydowanie. Widok jest piękny, co prawda na środku stoi hopsalnia dzieci, ale... No hopsalnia musi gdzieś stać. Dokładnie. Sam ją tu postawiłeś. Basia, idziemy dalej. Bo... Idziemy, tak, bo za długo, sorry. Już. Wiecie, ja chciałabym naprawdę wam pokazać wszystko, ale no, ciężko jest streścić 3 lata remontu i życia po prostu, nie wiem, 10 minut. Ale dobra, już nie będę przedłużać. Powiem tylko szybciutko o naszym pokoju gościnnym, gościnno-jadalnianym, który jest taty bazą, bo tata wciąż nam pomaga, więc... Jeszcze tu mamy kanapę. Tak, to jest... Jeszcze mamy jedną szafeczkę. I tam było kiedyś przejście, bo jak wam wspominałam, mieszkanie było w układzie amfiladowym, więc tam było przejście do tego pokoju, a tego otworu nie było, bo tutaj był po prostu korytarz, a do mieszkania się wchodziło, tak jak wam wspominałam, przez łazienkę. Jadalnia kiedyś nabierze właściwego kształtu, ale mi się wydaje, że na razie jest całkiem idzie. Ale chodźmy do góry. Tu mijamy rzecz, która jest kolejnym fajnym patentem, który mogę wam sprzedać, tylko jest za jasno, żeby się włączyła. O, czyli lampki na fotokomórkę. Nigdy tego nie wyłączamy, po prostu jak jest ciemno, tu jest czujnik zmierzchu i czujnik ruchu. Jak ktoś idzie po schodach, to mu się po kolei włączają wszystkie lampki, żeby sobie nie rozwalił nosa o coś. A z minusów jesteśmy na klatce schodowej, której nie przerabialiśmy. Jak ktoś jest trochę wyższy, nawet widzicie, to jest dosyć nisko, więc pozdrawiamy Olę i Dawida. Trzeba uważać na głowę. Nam to nie przeszkadza, bo obydwoje z Norbertem jesteśmy średniego wzrostu. Stojąc tutaj, idzie się głową praktycznie w ten dwutownik. A co? Znajdujemy się teraz na piętrze dzieciowym. To jest piętro tylko dziewczynek. Są tutaj 3 pokoje. Kiedyś drzwi do tego mieszkania były, powiem wam, bardzo dziwnie. Drzwi kiedyś były mniej więcej tutaj, pozostawiając przejście między barierką a ścianką taką, bo tu była zabudowa drewniana, dosłownie 30 cm. Dziwny twór. I tu było drugie mieszkanie, które przerobiliśmy właśnie na pokoje dziewczynek i może pokażemy wszystkie po kolei. Zacznijmy od byłej kuchni i tu jest pokój naszej najmłodszej Kasi. Kasiulka ma pokoik najmniejszy, za to z widokiem na ogród. Na ogród, tak. Tutaj była kuchnia, natomiast tutaj mieszkanie było tak skonstruowane, tak zresztą tak samo jak mieszkanie na dole,
że przez kuchnię wchodziło się do łazienki. I to była łazienka, także jest taka jej dodatkowa przestrzeń. Na razie jest to taka garderobo-zabawialnia. Kiedyś pewnie stanie tutaj biuroczko, w sumie nie tak długo, bo chyba 2 lata nas czeka. Musimy często, tatuś biureczko. Tatuś biureczko, także poszukujemy fajnego białego biureczka. Kasi pokój to też jest takie centrum dowodzenia i sterowania, bo ona akurat tak ma usytuowany pokój, że mam tutaj wszelakie różne dodatkowe techniczne sprawy, czyli mamy rozdzielkę nad sufitem podwieszonym, nie widać. Tu przechodzą piony od rekuperacji i jest bardzo cichutko, wygłuszyliśmy to odpowiednio i absolutnie w ogóle nic nie słychać, a martwiliśmy się, czyli tu nie będzie szumiało jak nad morzem, ale jest nieźle. No i rozdzielka od podłogówek. Bo o ile na parterze mamy samą podłogówkę, to w pokojach mamy grzejniki, no i w częściach wspólnych i łazienkach, w takich komunikacyjnych jak korytarze i łazienki mamy również podłogówkę. To są nasze jedyne oryginalne drzwi, bo jak pamiętacie, próbowaliśmy odzyskiwać stoletę drzwiową, bo była bardzo ładna, ale za dużo to kosztowało czasu, pracy, nie było super efektu, a do tego po wyrównaniu podłóg okazało się, że każda jedna ościeżnica byłaby do cięcia, więc stwierdziliśmy, że pozostałe drzwi wymienimy, a tutaj zostawiliśmy toaletę. Może zamknę. Cyk. Tutaj zostawiliśmy toaletę dla dziewczynek. Czyli nie zmieniliśmy funkcji tego pomieszczenia. W trakcie pytało, czy będzie umywalka. Tak, jest. Nie, no musi być umywalka w toalecie, no nie da się bez. Tutaj znajdował się duży pokój w mieszkaniu, który podzieliliśmy na pokój naszej średniej córki, Natalii, i łazienkę, bo zlikwidowaliśmy tą łazienkę, która byłaby w Kasi pokoju, więc... Odsyłam Was, może nie będziemy tam bardzo pokazywać, odsyłam Was do filmiku, gdzie możecie zobaczyć, jak wyglądały prace nad tą łazienką, jaki był pomysł i jak to w ogóle wszystko wyglądało. Zapraszam Was teraz do pokoju naszej średniej córki Natalii. Korzystamy dzisiaj, że dziewczynki pojechały do dziadków, więc jest cisza i spokój, możemy zajrzeć. I tu jest okrąglak. To jest okrąglak, piętro wyżej, kiedyś to był balkon i chodźcie zobaczcie, ile tu jest w ogóle miejsca w porównaniu do tego okrąglaka na dole. Balkon potem, w momencie kiedy my kupowaliśmy dom, to już było zabudowane i już nie zmienialiśmy tego, bo stwierdziliśmy, że Natalii bardziej przyda się jednak taka dodatkowa przestrzeń w pokoju niż sam balkon, więc tutaj do tego momentu jest murmurowane, a tutaj jest konstrukcja szkieletowa, i oryginalny daszek, który ociepliliśmy od zewnętrznej strony, bo chcieliśmy zostawić taki, po prostu podobał nam się ten pomysł, żeby to zostawić w wersji oryginalnej, więc wszystkie warstwy ocieplenia i wymiana pokrycia poszły od zewnętrznej strony. To co, został nam jeszcze jeden pokój na tym piętrze, czyli najstarszej Julki. Chodźcie. To jest kolejny patent, który mogę polecić wszystkim, którzy mają możliwość odsłonięcia oryginalnej cegły. Są również, można kupić też oryginalne lica cegieł, które można wkleić na ścianę, ale generalnie to jest taki nasz znak rozpoznawczy. Wszyscy, którzy nas znają, to wiedzą, że jak tylko się da, to u nas cegła na pewno się pojawi, bo jest to mega funkcjonalne, nie brudzi się, nie trzeba tego malować, a przy dzieciakach malowania jest sporo. I ostatni pokój artystki, więc wiecie, jak będzie wyglądał. Tak wygląda pokój naszej najstarszej córki. No tak jak wam wspominałam, artystka, także z fajnych rzeczy, które tu zrobiliśmy, to wydaje mi się, że dosyć ciekawe jest to łóżko we wnęce. To jest ten wykurz, który jest nad wejściem. Może zamknę drzwi. No, musimy chyba ją przycisnąć do sprzątania, coś czuję. Julka uwielbia bibeloty. Tak, o, tak. Do tego wiecie, tu jest farb, pędzli, koralików, gliny, wszystkiego, mazaków, tyle, że trzeba chyba pomyśleć o jakimś wysokim regale na to wszystko, bo no, chociaż pewnie jak będzie regał, to będzie rzeczy 2 razy więcej, albo 3 razy więcej, dalej to będzie tak wyglądało, no ale taki wiek. Tutaj, tak jak na dole były kiedyś drzwi,
które łączyły pokój Natalii z Julką. Powiem szczerze, że teraz trochę żałuję, że je zlikwidowaliśmy, bo może akurat by miały swoje zastosowanie. Ale pomysł był kiedyś inny, bo tutaj miała stanąć garderoba, z której zrezygnowaliśmy. Stwierdziliśmy, że szkoda dzielić takiego fajnego, dużego i wysokiego pokoju, jeszcze wydzielając tą garderobę. Więc no drzwi nie ma. Drzwi nie ma, co ma swoje plusy i minusy. Były możliwości, ale jest okej. Także chodźmy teraz do góry, zobaczycie nasze królestwo i część, która razem z piwnicą chyba zajęła nam najwięcej czasu i pracy, także chodźcie. W założeniu jest to strefa dla dorosłych, czyli taka strefa dla nas. W praktyce to jest ulubiony plac zabaw dziewczyn, bo przyzwyczaiły się przez ten okres, kiedy całe życie tak naprawdę nasze rodzinne spędzaliśmy tutaj. Mamy też wabik na dzieci, czyli huśtawkę, więc nie możemy mieć do nich pretensji, bo ja na tej huśtawce siedziałam może 2 razy, a ty, Norbert? Ile? Ja chyba ani razu. No właśnie, a huśtawka jest, więc nie ma co się dziwić, że dziewczyny lubią tutaj siedzieć, one w ogóle lubią, generalnie to jeszcze lubią za nim przebywać. Poddasze było użytkowe, natomiast te części poza tym środkowym były niewykończone i tu zagospodarowaliśmy m.in. garderobę, dzięki czemu w tej głównej części, gdzie mamy łóżko, nie musieliśmy już stawiać żadnej szafy. I tak, ja miałam mieć tą większą część tej garderoby, ale no, pod naciskiem i prośbami, prośbami Norberta, tam się z nim trochę podzieliłam, trochę dostał jeszcze z tej mojej większej części, także jesteśmy w miarę po połowie podzieleni. No nie powiedziałbym, no ale... Jesteśmy. A Dora, widzę, też stwierdziła, że ona będzie okupowała naszą część. Tak, nie ma dzieci, to Adora stwierdziła, że będzie robić symulację. Tutaj sobie teraz leży. Tak, tu jest też najbardziej charakterystyczne okno w naszym domu. I tu jest jedna rzecz, którą chciałam wam pokazać, bo mówiliśmy już o elektryce jako takiej, że te czujniki ruchu przy lampach, szczególnie w takich pomieszczeniach jak czy w części komunikacyjnej, czy korytarze, czy wiatrołapy są dobre, a tutaj mamy inny patent, bo każdy z nas ma takie centrum sterowania przy swojej części łóżka, gdzie może sobie zaświecić i zgasić to światło główne w pomieszczeniu. I każdy z nas ma swoją lampkę i sterowanie do niej zaraz tutaj pod ręką, więc można sobie, nie trzeba po prostu wstawać i gasić i nigdy, zawsze była o to wojna, kto wstaje i gasi światło w pokoju, bo wcześniej mieliśmy taki standardowy pokój, gdzie łącznik był przy wejściu do pomieszczenia. Tutaj nie mamy drzwi, więc tutaj za bardzo posiadanie takiego włącznika przy wejściu nie miałoby sensu, chociaż też mamy do tego głównego światła, bo wychodząc gasimy sobie światło tutaj, czyli akurat światło środkowe jest na tak zwanym krzyżowym, tak? Krzyżowym czym? Przełączniku. Na przełączniku krzyżowym, czyli możemy z nim sterować zarówno tutaj, jak i z 2 stron łóżka. Tu też mamy czujnik ruchu, czyli komunikację, no nie spadnie nam ze schodów i też dzieci jak w nocy wstają i wychodzą takie, wiecie, jeszcze nie za bardzo przytomne z pokoi, wołając mama, to im się zaświeca światło i jest bezpieczniej. Tutaj natomiast znajduje się nasza łazienka, obecnie chyba, no nie chyba, tylko na pewno główna łazienka, zdecydowanie team wanna. Myślę, że u dziewczynek może to się zmienić niebawem, ale póki co wszyscy korzystamy przede wszystkim z tej łazienki. I tutaj jeszcze do niedawna, jak zobaczycie na stare filmy Nowego Starego Domu, to nie było na podłodze absolutnie nic oprócz żużlu, piachu, gruzu i gniazd, nie wiem czy to były szczury czy myszy. Zwierzaków nie spotkaliśmy, natomiast ślady ich bytowania dosyć liczne, bo orzechów takich, wiecie, włoskich na samym poddaszu było mnóstwo. To wszystko oczywiście wyrzuciliśmy, Norbert również wyrzucił całą tą posypkę, która była bo powyżej nas w części środkowej również jest taki strych nieużytkowy i tam tego też było sporo, więc to wszystko wyleciało i zostało zastąpione izolacją współczesną. Dokładnie, to jest w ogóle poziom numer 5 w naszym domu. Zostało nam jeszcze jedno pomieszczenie w tej części tego Master Suite, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało.
I to jest nasz gabinet. To, no w sumie bardziej Norberta gabinet, chociaż użytkowo chyba bardziej wspólny, bo ja tutaj działam nad księgowością, bo tym również się zajmuję u nas w domu. I tu jest biurko Norberta, o którego zawsze jest walka, bo z niego korzystam. Jeszcze nie posiadam swojego, a mamy zupełnie inny rodzaj pracy i jakby no, ja lubię, jak jest, wiecie, wszystko tak porozstawiane, żebym wszystko wiedziała, gdzie jest. Wszystko wygląda tak jak teraz, czyli... Ale to się nie da, Norbert, tak pracować. I chowam do biurka albo ewentualnie do segregatorów. A Basia, No. biurko zazwyczaj nie widać tej części drewnianej, jest całe zasłane. Ale to ma metodę swoją, wiesz. Generalnie muszę sobie kupić jakieś biurko, zdecydowanie. Ale jak jesteśmy tutaj, to fajna rada dla ludzi, którzy posiadają poddasze i nie przeszkadza im duża ilość drewna, bo my tutaj mamy skosy wyłożone deską boazeryjną, co jest super fajnie funkcjonalne, bo to jest kolejna rzecz, która nie wymaga takiego malowania i brudzenia się. Nam to absolutnie tutaj nie przeszkadza. Lubimy drewno, czujemy się w tym dobrze, ale zdaję sobie też sprawę, że jeżeli ktoś ma sypialnię taką zwykłą i nie czuje się w tematach boazeryjnych zbyt dobrze, to może mu to nie odpowiadać. Natomiast pod względem funkcjonalnym, czy tutaj, czy w garderobie, świetna sprawa, bardzo gorąco polecam. Już raz musieliśmy demontować to, ale to może kiedyś wam opowiemy, co to się u nas wydarzyło. U góry, tak jak wam wspominałam, mamy stryszek, tam w sumie choinka jest obecnie i nic więcej. Jakieś stare rzeczy są też w pudłach, jakieś zapasy, ale to jest fajna sprawa, bo dzięki temu, że mamy jeszcze tą przestrzeń taką powyżej nas, to poddasze nie jest aż tak gorące w lecie i tak bardzo nie wychładza się zimą, bo jednak trzyma nas to dodatkowa izolacja z poddasza, więc mamy ten bufor. No i kota. To co, kończymy dom, pokazujemy. Tak, no to też jest dom. Zmieniamy oprowadzającego, zajmie się wami Norbert, bo pokaże wam swoje małe dziecko, jego wisienka na torcie, czyli... Nie to, co tam leży, nie. No, nie Adorkę. Taką wisienkę na torcie, bo w momencie, kiedy dom jeszcze leżał i kwiczał, a mieliśmy się przeprowadzać, to Norbert stwierdził, że jednak będziemy remontować tą piwnicę i zostawimy po prostu wszystko, rzucimy i pomimo tego, że jesteśmy w lesie z częścią mieszkalną i będziemy się wprowadzać do niewykończonego domu, to piwnicę trzeba zrobić i powiem szczerze, bardzo mi to nie pasowało, bardzo się denerwowałam, że rzucamy wszystkie siły na tą piwnicę, ale to była słuszna decyzja, bo gdybyśmy tego wtedy nie zrobili, to chyba nie zrobilibyśmy tego nigdy, a nasza piwnica to jest naprawdę fajna rzecz, ale to już Norbert wszystko wam opowie. Ja się z tym czasem z wami żegnam i do zobaczenia. Pa! Witajcie. Dla osób, które jeszcze nie widziały naszej piwnicy, to może być dosyć ciekawa sprawa, bo ta piwnica, tak jak Basia mówiła, pochłonęła multum roboty, ale teraz możemy z niej korzystać praktycznie tak jak z integralnej części domu. To jest jakby taki przedpokój naszej piwnicy. W ogóle może zaczniemy od ogrzewania. Mamy tutaj 3 grzejniki, wykorzystaliśmy stare grzejniki żeliwne z 2 powodów. Pierwszy powód, nie musieliśmy za nie płacić, najważniejszy. Drugi powód, są po prostu bardzo ładne i trwałe. W tej części przedpokoju mamy takie 2 ciekawe rzeczy. Rzutki to jest jedna z nich, druga z nich to jest ta tablica na magnesy. Nie mieliśmy możliwości, bo nie mamy takiej lodówki, na której możemy te wszystkie magnesy przywalić, a w kuchni nie wyglądałoby to zbyt fajnie, więc zdecydowaliśmy się, że miałem taką blachę, po prostu jakiś odpad, przykręciłem tą blachę tutaj, poukładaliśmy z dziećmi i z Basią te magnesy. No i dość fajny efekt. Jest jeszcze sporo miejsc, więc jeszcze możemy tutaj po świecie pojeździć, co uwielbiamy i będziemy na pewno dokładać. Tutaj mamy jeszcze 2 rzeczy. Taki mały, już teraz to jest może śmietnik, gdzie jest rekuperator, gdzie jest uzdatniacz wody i tam jest jeszcze regał z farbami.
już niekoniecznie chcę wam to pokazywać, bo jest tam po prostu bałagan. Ale to ja może powiem o czymś, coś, co jest fajne i o czym warto pomyśleć w piwnicy, czyli o tym zlewie. Aha, tak, zlew. Tu jest jeszcze zlew roboczy, nawet chyba nigdy nie pokazywaliśmy wam tego, jak go robiłem, ale to w zasadzie dość niedawno, ze 3-4 miesiące temu zdecydowaliśmy się, że zlew musi być. Niestety za nisko jest pion kanalizacyjny, żeby była tu ubikacja, ale mamy przynajmniej ten zlew do mycia. Natomiast tutaj to, co jakby wiele już osób z was widziało, mamy taką mini spiżarnię, na dole skrzyneczki, tutaj różnego rodzaju miejsca na przetwory, na końcu tam jeszcze mój wykrywacz leży z saperką, jak mam czas, to jeszcze spaceruję i poszukuję różnych rzeczy. To co, idziemy dalej, pokażę wam, co jest dalej. Tutaj jest piwnica Basi, ona jest taka... Na razie nie jest taka bardzo moja. Ona jest taka, wiecie, typowo magazynowa, czyli szafa, regał, docelowo no przebieramy się tutaj, jeśli pracujemy, docelowo ma tutaj się znaleźć taki stół, gdzie ewentualnie Basia mogłaby jakieś swoje takie prace robić, tak, czy dzieci. Wciąż czekają na mnie te ramy okienne odzyskane z nowego starego domu, bo chcę je oszklić, żeby to były takie lustra, ale nie mam czasu. No właśnie, więc jeszcze troszkę takich rzeczy, takich projektów dodatkowych jest. Tak samo tutaj musi się znaleźć jakiś stół. Pomyślimy, coś na pewno ogarniemy. To jest takie największe pomieszczenie w naszej piwnicy. W zasadzie można powiedzieć taki salon w piwnicy. Główne miejsce tutaj zajmują piłkarzyki. Dlaczego piłkarzyki, a nie bilard czy jakieś inne ustrojstwo? Tylko dlatego, że gramy w piłkarzyki. Zarówno my, jak i dzieci gramy. To nie jest tak, że gramy bardzo często, ale zdarza się, że czy w niedzielę, czy przyjadą jacyś znajomi, toczymy pojedynki, także ciężko nas ograć. Także jesteśmy dość dobrzy w piłkarzyki, możemy na takie turnieje osiedlowe stawać. Tutaj mamy te dwa wykusze, tam są w zasadzie tylko regały, więc w środku nie ma co wam pokazywać. Pomysłów było bardzo wiele, myśleliśmy o jakiejś piwniczce na wino, ale tudzież innych rzeczach. Wiecie, życie wiele rzeczy weryfikuje. Na razie to jest tak, że mamy tą kanapę, gdzie można usiąść i pewnie jak będą ogromne upały, a tutaj będzie 20 stopni, to będziemy z tego korzystać. A tutaj mamy drugi wykusz, który też jest taką, powiedzmy, strefą magazynową, czyli jakaś tablica dzieci, taka tablica korkowa, z którą skądś przywiozłem, bo mi się strasznie spodobała, jeszcze nie znalazłem swojego miejsca docelowego. No i po dwóch stronach regały z dokumentami, także no jest tutaj tego, część w zasadzie już jest do wyrzucenia, bo to jest 2015 i starsze, ale przyjdzie na to czas. Czekaj, jakbyście się zastanawiali, czemu tu jest taki stopień jak do łazienki, bo Kasia też z nami grywa, tak, ale Kasia. jeszcze brakuje jej centymetrów. Kasia bidulka tak steruje, ciężko to idzie, ale się stara. No i to jest ostatnie pomieszczenie, gdzie zastanawiamy się nad taką, powiedzmy, trochę taką przebieralnią, żeby wyjść do ogrodu. Ewentualnie Basia ostatnio mówiła, że może też możemy tu trzymać jakieś meble ogrodowe, jak już się takich dorobimy. Ale zobaczymy tak naprawdę, bo jeszcze jakby parę rzeczy jest, które chcemy zrobić. Tutaj natomiast to ostatnie pomieszczenie, gdzie jest cały osprzęt do centralnego, czyli zasobnik, mieszacz i tak dalej. To też jest jeszcze magazyn z półkami, które powinny się znaleźć w garażu, ale jeszcze nie ma na to czasu, więc jeszcze nie pora, jeszcze to dopracujemy. Tutaj to chyba wiecie, co jest. To jest wyjście na zewnątrz, jeszcze dzisiaj zamknięte. I tutaj jest ten daszek, który kiedyś robiliśmy. No i nasze budynki gospodarcze. Kamień udało mi się już tutaj położyć, więc została tylko fuga i będziemy mogli w zasadzie temat kamienia zamknąć. Dzisiaj to chyba na tyle. Dziękujemy wam za oglądanie. Jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie ten kanał. Te wszystkie subskrypcje, lajki i tak dalej, powiem wam, one są dla nas bardzo ważne, bo motywują nas do nagrywania. Jeśli jest duży odzew od was, to oczywiście my wtedy dużo bardziej chętniej i szybciej nagrywamy, bo jesteśmy bardziej zmotywowani. Także dziękujemy wszystkim naszym stałym widzom za komentarze i do zobaczenia. Pa!